Jednym z częściej wykorzystywanych narzędzi platformy jest moduł pozwalający nam tworzyć testy lub quizy dla studentów. Celowo używam tych dwóch słów, zresztą taka podwójna nazwa jest wykorzystana na platformie, ponieważ zależnie od tego, w jaki sposób to narzędzie skonfigurujemy, będzie ono bardziej służyło do testowania wiedzy, weryfikowania wiedzy studentów lub do uczenia ich. Będzie wtedy taki quiz bardziej pomocą w uczeniu, w samosprawdzeniu swojej wiedzy, niż faktycznie testem sprawdzającym, weryfikującym wiedzę studenta. Zobaczmy teraz kilka przykładów testów pokazujących różne funkcje tego narzędzia. Zobaczymy te testy z perspektywy studenta, ponieważ dobrze jest wiedzieć, jak to narzędzie może działać, zanim zaczniemy się uczyć tworzyć choćby proste quizy lub testy. Mamy w tym kursie kilka przykładów testów wykorzystujących różne funkcje tego narzędzia. Zobaczmy sobie pierwszy z tych testów. Przykład testu z różnymi rodzajami pytań. Zauważmy, że już na samym początku mamy informację, że do tego testu można podejść 3 razy i jest on dostępny od 20 września do 15 października. I z tych 3 możliwych podejść, jeśli student wykorzysta wszystkie 3, będzie jako ostateczna ocena za ten test będzie mu liczona średnia z wyników z tych 3 podejść. Tutaj już mamy pierwsze możliwe funkcje, które możemy wykorzystać w tym narzędziu. Kiedy student kliknie przycisk "Spróbuj teraz rozwiązać test", zacznie rozwiązywać test. Zobaczmy, jakie rodzaje pytań są możliwe do stworzenia. Jest to wybór rodzajów pytań, nie są to absolutnie wszystkie możliwe rodzaje pytań. Mamy klasyczne pytanie wyboru, pojedynczego wyboru i pytanie wielokrotnego wyboru, czyli takie, gdzie student ma za zadanie zaznaczyć kilka opcji. Mamy pytanie na dopasowywanie, w tym przypadku dopasowywanie wysokości do nazwy szczytu. Mamy pytanie na dopasowywanie w wariancie z ilustracjami. Ja w tej chwili rozwiązuję ten quiz na chybił trafił, więc najprawdopodobniej nie są to poprawne odpowiedzi. Mamy pytanie bardziej rozbudowane, gdzie możemy dopasowywać kilka różnych elementów, czyli mamy fotografię, do której mamy dopasować lokalizację i do tej samej lokalizacji mamy następnie dopasować przykładowy cel wycieczki, który jest możliwy do zrealizowania z tej lokalizacji. Kolejny rodzaj pytania jest to wariant pytania na dopasowywanie, który polega na kategoryzacji. Czyli nie dopasowujemy elementów 1 do 1, tylko mamy 2 elementy po prawej stronie, 2 kategorie, szczyty i przełęcze, a po lewej stronie mamy kilka nazw geograficznych i w przypadku każdej z nich musimy zdecydować, czy jest to szczyt, czy jest to przełęcz. Kolejny rodzaj pytania, też pytanie na kategoryzację, ale zrobione tym razem w formie graficznej, czyli studenci mają za zadanie nazwy szczytów umieścić w odpowiednich parkach narodowych, górskich, gdzie te szczyty się znajdują. Kolejny rodzaj pytania to jest pytanie polegające na uzupełnianiu tekstu poprzez przeciąganie słów, które mamy podane pod tym tekstem. I wariant tego pytania, tym razem z fotografiami, czyli mamy nazwy miejsc i mamy opisać schroniska, gdzie dane schronisko się znajduje poprzez przeciąganie etykiet. Kolejny rodzaj pytania, dłuższy tekst z wieloma lukami, które mają być uzupełnione przez studenta poprzez wybieranie jednej z kilku opcji. I wariant tego pytania, który nie tylko pozwala wybrać jedną z opcji, ale pozwala również studentowi wpisać odpowiedź samodzielnie, jakieś konkretne słowo, którego brakuje w tym tekście. Kolejny rodzaj pytania, opisywanie ilustracji. Student przeciąga etykiety i umieszcza w odpowiednich miejscach wskazanych na ilustracji. Można oczywiście na tej ilustracji dopisać czy dorysować strzałki, żeby było bardziej precyzyjne wskazanie, które szczyty są do opisania przez studenta, ale można równie dobrze stworzyć to pytanie w jeszcze bardziej skomplikowanej wersji,
czyli w takiej, gdzie student nie ma absolutnie żadnej wskazówki co do tego, gdzie ma umieścić etykiety. Czyli równie dobrze może etykietę umieścić na przykład na tafli morskiego oka. I po zakończeniu odpowiedzi na wszystkie pytania student zapisuje swoje podejście i po przesłaniu wszystkich odpowiedzi, zatwierdzeniu otrzymuje informację zwrotną, która pokazuje mu, które pytanie miał dobrze rozwiązane, które miał źle, które miał częściowo dobrze rozwiązane i w razie potrzeby wyświetla również informację tekstową, dlaczego dane pytanie jest dobrze odpowiedziane lub źle odpowiedziane. Oczywiście my jako osoba projektująca taki test mamy pełną kontrolę nad tym, jaka informacja zwrotna będzie wyświetlona studentowi, jak będzie ona szczegółowa. Równie dobrze możemy wyświetlić studentowi tylko i wyłącznie jego ostateczny wynik, bez żadnej szczegółowej informacji zwrotnej, albo możemy całkowicie ukryć wszelkie informacje po rozwiązaniu testu przed studentami. Kolejny przykładowy test w tym kursie pokazuje nam możliwość stworzenia testu, który będzie oparty o jakieś multimedia. W tym przypadku mamy film, który studenci mają obejrzeć i na podstawie tego filmu mają odpowiadać na pytania. Testy można również dzielić na strony, czyli możemy mieć stronę pierwszą z filmem i kilkoma pytaniami do niego, stronę drugą z kolejnym filmem i kilkoma pytaniami do niego i tak dalej. Następny test przykładowy pokazuje nam możliwość dobierania pytań testowych z większej puli oraz możliwość dodania limitu czasowego do naszego testu. Kiedy student wejdzie do takiego testu, żeby go rozwiązać, najpierw zostanie mu wyświetlone ostrzeżenie, że ten test ma limit czasu 10 minut w tym przypadku. I to, co jest ważne, to to, że w tym czasie cokolwiek student odpowie, to mu zostanie zapisane, nawet jeśli nie wyśle po zakończeniu tego czasu, nie wyśle swojego testu do sprawdzenia. Czyli w chwili, kiedy upłynie 10 minut, test jest automatycznie wysyłany do sprawdzenia z tym, co student zdążył rozwiązać. Czas jest wyświetlany na górze testu, więc student w każdej chwili wie, ile czasu mu jeszcze pozostało. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że w tym teście pytania są losowane z większej puli, czyli w tej chwili mamy dwa pytania łatwiejsze, jedno o Śnieżkę i drugie o 3 korony i dwa pytania trudniejsze, o Łomnicę i o Nową Górę. Natomiast jeśli student zakończy ten test, wyśle go do sprawdzenia i przystąpi do niego ponownie, jeśli oczywiście zezwoliliśmy na kilka podejść, to wtedy, uwaga, wyświetlą mu się inne pytania. Znowu ma 2 pytania łatwe i 2 pytania trudne, ale pytania łatwe są o Czantorię i Giewont, pytania trudne są o Łapski Szczyt i Krzemieniec. I przy każdym podejściu do testu danemu studentowi będą wyświetlane inne zestawy pytań losowane z większej puli. I tak samo każdy student w grupie, który podchodzi do testu, również będzie miał wylosowany troszkę inny zestaw pytań. Oczywiście losowość tych pytań zależy od tego, jak wielką pulę pytań stworzymy do losowania do tego testu. Widzieliśmy już różne przykłady funkcji konfiguracyjnych w testach, takich jak na przykład ograniczenie terminów dostępności testu, ograniczenie czasu rozwiązywania testu, dzielenie testu na strony, losowanie pytań do testu, zezwalanie na jedno lub na więcej podejść dla studenta. Natomiast teraz zobaczymy kilka testów, które będą demonstrowały różne zachowanie pytań testowych. Najczęściej wykorzystywanym, standardowym zachowaniem pytania testowego jest test z opóźnioną informacją zwrotną. Tak najczęściej działają testy na platformie Delta. Student wyświetla test, odpowiada na pytania, wysyła test do sprawdzenia i wtedy dopiero dostaje informację zwrotną na temat tego, jak mu poszło. Dlatego ten sposób zachowania pytań nazywa się opóźniona informacja zwrotna. Natomiast porównajmy sobie to teraz z tym, jak wygląda test, który działa w trybie natychmiastowej informacji zwrotnej.
Kiedy student rozwiązuje taki test z natychmiastową informacją zwrotną, odpowiadając na pytanie, może od razu sprawdzić, czy ta jego odpowiedź jest dobra czy zła. Czyli od razu w trakcie rozwiązywania testu może na bieżąco weryfikować swoje odpowiedzi. Nie musi wysyłać tego testu, żeby się dowiedzieć, która z jego odpowiedzi była dobra, a która była zła. Tak działa test z odpowiedzią zwrotną działającą natychmiast. Kolejny rodzaj zachowania pytań nazywa się tryb adaptacyjny. Jeśli skonfigurujemy test do działania w trybie adaptacyjnym, będzie on wyglądał pozornie na pierwszy rzut oka podobnie jak test z natychmiastową informacją zwrotną. Jednak zwróćmy uwagę, że w tym przypadku, jeśli student zaznaczy błędną odpowiedź, sprawdzi od razu, czy jest dobrze, czy źle, system mu nalicza karę, ale student może odznaczyć swój wybór i spróbować ponownie. I w tej chwili już jego odpowiedź jest poprawna. Zauważmy jednak, że wraz z tą karą, którą otrzymał za pierwszą nieudaną próbę odpowiedzi na to pytanie, nie otrzyma całego punkta za to pytanie, a jedynie 67%. Tak działa test w trybie adaptacyjnym. Kolejny rodzaj zachowania testu, który zobaczymy, jest to tryb interaktywny. W tym z kolei trybie student może kilkukrotnie spróbować udzielić odpowiedzi na pytanie i jeśli nie uda mu się odpowiedzieć poprawnie, otrzymuje wskazówkę, która ma go naprowadzić na poprawną odpowiedź. Dlatego ten rodzaj testu, ten rodzaj zachowania jest najlepiej dostosowany do pytań otwartych, gdzie student ma wpisać swoją odpowiedź. No i zobaczmy, jak to działa. Wpisz nazwę najwyższego szczytu w Polsce i powiedzmy, że student wpisze Giewont i kliknie przycisk Sprawdź. Dowiaduje się wtedy, że ta nazwa najwyższego szczytu w Polsce ma 4 litery, czyli Giewont na pewno nie odpowiada temu kryterium i może spróbować ponownie. I w ten sposób, jeśli będzie kilkukrotnie próbował, będzie się okazywało, że za każdym razem będzie mu wyświetlana kolejna wskazówka. Takich wskazówek możemy wprowadzić w każdym pytaniu po kilka i w zależności od tego, ile wskazówek wprowadzimy, tyle razy student będzie mógł spróbować udzielić odpowiedzi na dane pytanie. I ostatni tryb zachowania testu, który zobaczymy, jest to ocenianie oparte o pewność. Jest to najbardziej rygorystyczny sposób testowania, ponieważ w tym typie testu student nie tylko musi udzielić odpowiedzi na pytanie, ale musi również wskazać, jak bardzo jest pewien swojej odpowiedzi. Czyli jeśli na przykład na pytanie, że Giewont znajduje się w, student udzieli jakiejś odpowiedzi i zaznaczy, że jest niezbyt jej pewien, średnio jej pewien albo bardzo jej pewien, to w zależności od tego, czy jego odpowiedź była dobra i czy bardzo jest pewny swojej odpowiedzi, jego punktacja będzie różna. Czyli jeśli odpowiedź była dobra i jest student pewien, że to jest poprawna odpowiedź, dostanie pełny punkt, a nawet kilka punktów za to pytanie. Natomiast jeśli nie będzie zbyt pewien albo mało będzie pewien swojej odpowiedzi, to wtedy dostanie tylko 2 punkty albo 1 punkt. Natomiast uwaga, jeśli by zaznaczył błędną odpowiedź, tak jak ja zrobiłem w tej chwili na tym przykładzie, i zaznaczyłby, że jest bardzo pewien swojej odpowiedzi, to dostałby w tym przypadku punkty ujemne. Ten rodzaj zachowania testu jest bardzo rygorystyczny i na pewno nie powinniśmy go nadużywać. Poznaliśmy różne funkcje testu, takie jak ograniczanie czasu dostępu, ograniczanie czasu rozwiązywania, ograniczanie liczby możliwych podejść, liczenie oceny końcowej, zachowania testu i jak widać, to narzędzie może nam służyć do stworzenia albo bardzo rygorystycznego testu, albo bardzo łagodnego ćwiczenia czy quizu. Pamiętajmy więc, żeby zawsze decydując się na takie czy inne ustawienia, kierować się celami dydaktycznymi.